Czy vlogmas trwa do 24 grudnia, czy do końca grudnia? Yummy! Uważam, że jest super, mega Insta-friendly, bardzo mi się podoba. Hej, witam Was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i koledzy. Dzisiaj jest środa, czyli daily vlog. Trochę mam zakwasy, bo w poniedziałek na siłce i powiem Wam, że tak przećwiczyłam ręce, że ledwo je ruszam, w sumie nie ruszam ich. Mam na sobie fajny sweter, tylko ma mankamenty, bo ma strasznie długie rękawy. Ale myślę, że nagram Wam haul. Mam ten sam makijaż, który miałam w ostatnim filmie w sobotę i jutro pojawi się tutorial tego makijażu, bo bardzo wiele osób pytało się właśnie, co to za makijaż, co mam na sobie, więc stwierdziłam, że nagram taki update mojej rutyny makijażowej. Ja tak strasznie kocham Bazia, jest takim wspaniałym psem, tak nam się udał. Jest takim pieszczoszkiem, taki grzeczny się też zrobił. Taki grzeczny, już Baziu niedługo będzie miał rok. No, 13 grudnia Bazyl będzie miał rok, więc zrobimy mu jakiś tort z pasztetu. Będziesz wcinał, aż ci po prostu pęknie bebzol, no. Tak będziesz żarł. Moja ty ślicznotko. Moje. Ja wiem, że ty jesteś rozpieszczony, ale co z tego? Psy są po to, żeby je rozpieszczać. Jakiś pioszek, zobaczcie. Więc słuchajcie, co dzisiaj będziemy robić. Na pewno zrobimy sobie obiados. Będę kombinować coś z tych rzeczy, które mam w lodówce. On już tu zasypie, więc go odstawiam do łuzia. Dostałam też SMS-a, że przyjdzie mi paczka z DHL-u, za którą musiałam zapłacić cło. Ale nie tak dużo, bo chyba tylko 3,15, coś takiego, więc zapłaciłam i czekam, ma dzisiaj przyjść. Podejrzewam, że to będzie zamówienie z firmy New Chic i nie zamówiłam ubrań, tylko zamówiłam rzeczy do domu, więc jestem bardzo ciekawa, jakiej to będzie jakości i co to przyjdzie. Dobra, zabierzmy się za obiad. Dodałam już tu cebulę i jeżeli chodzi o te pulpety, to ja nic nie dodaję, żadnej mąki, żadnego jajka, tylko mięso, cebulę, sól i pieprz. Teraz będę sobie formować kulę i smażymy i już mamy większość roboty z głowy. Zobaczcie, kule mocy już są gotowe. Podsmażyłam je delikatnie, dlatego że później będziemy i tak je wrzucać do sosu i znalazłam białe wino do gotowania i zastanawiam się, czy by też tego białego wina tutaj nie wrzucić. Ale nie wiem, czy to nie zepsuje smaku. Zobaczę. Na tej samej patelni wrzucę teraz ceboję i selera. Jak się troszkę podsmaży, to wrzucę potem pieczarki i później szpinak. I zadecyduję, czy ja... Wiecie co? Może wrzucę tego wina. Wrzucę to wino, więc podsmażę cebulę i wrzucę wino. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, wlałam trochę. Tak gdzieś tyle. Myślę, że to będą tak z 3 łyżki i zobaczymy, co z tego będzie. Słuchajcie, musiałam przełożyć to do większego gara, bo mi się to po prostu nie zmieściło. Tu jest ten poprzedni. Przelałam do większego i już tu się pyrkoli tak w godzinę. I teraz wleję śmietany. Prawdopodobnie powinnam to rozcieńczyć osobno, żeby się nie zrobiły klupy. Ale dupa. Yes. No mówię Wam, to będzie pychota. Trochę rzadki jest ten sos, ale jak chcecie, możecie dać mąki, ja już nie będę dawała. Jakiego koloru jest ten sos? Śmietankowego. A teraz wrzucę świeżej pietruszki jeszcze. W sensie świeżej. Zamroziłam ją parę dni temu. Ale to będzie pycha. I takie oto danie możecie wcinać z ziemniakami, ryżem, makaronem i czystym sumieniem. I jak skończę,
i ugotuję makaron, to wam powiem, to wam pokażę, jak to wyszło i czy jest pycha, ale chyba jest pycha. Zamówiłam pościel tym razem, marmurową. Jakoś mi się ustrało, że chcę marmurową pościel. Jara mi trochę ten trend marmurowy, trochę go dużo, ale taka pościel, czemu by nie? No i słuchajcie, ku mojemu zdziwieniu wchodzę na tą, to jest Nude Chic, wchodzę na tą stronę, mają kołdry, pościele, mieli piękną w paski, ale niestety wyprzedana i zobaczyłam tą marmurową, więc myślę, że to może fajnie wyglądać. Nice! I to jest właśnie 200 na 200, taki podwójny rozmiar i ma bardzo fajny materiał, także wrzucam to teraz do pralki, bo nie będę potem stała, trochę mnie to brzydzi. Wrzucam do pralki i pokażę wam już, jak wygląda na łóżku. Spoko, bo nie trzeba będzie prasować. Przez to, że są takie wzory. Zarąbiście. Piękna. W dwóch garach gotuje mi się makaron. Duży gar i mały gar. Gar Mati, gar Ewuncia. Dlatego w dwóch, bo gotuję na 2 dni. I tutaj mam proporcje dla Matiego i tutaj dla mnie. Brązowy makaron. To, co mi się podoba w Wielkiej Brytanii, muszę wam powiedzieć, to jest to, że na każdym produkcie macie wypisane wartości odżywcze. 3 kolory. Zielony, żółty i czerwony. Jeżeli jest zielony, to znaczy, że wszystko jest zdrowe i ma niską zawartość czegoś, potem żółty to jest medium i czerwony to jest high. Zobaczcie, tutaj na makaronie jest napisane, ile ma kalorii dana porcja, ile ma soli, ile ma cukru, ile ma tłuszczu nasyconego, nienasyconego, więc to jest bardzo fajne i to się znajduje na każdym spożywczym produkcie w Wielkiej Brytanii i to jest super. Więc jak ja idę do sklepu i widzę, że wszystko jest czerwone, to od razu wiecie, wiem, że to nie dla mnie. Pokażę wam dla przykładu może coś innego. O, serek. Pokażę wam serek. Mamy tutaj średnią zawartość tłuszczu, wysoka zawartość tłuszczu nasyconego, niska ilość cukru i średnia zawartość soli. I to już tak się prezentuje. Taka oto ciekawostka na dziś, że wszystko jest napisane, wszystko musi być jawne. Bardzo mi się to podoba. Uważam, że powinni to zrobić wszędzie. Czy w Polsce tak jest? Zdaje mi się, że nie, ale myślę, że powinni to wszędzie wprowadzić na opakowaniach, żeby konsumerzy, żeby klienci byli świadomi tego, co kupują, bo niestety firmy mają do siebie to, że ukrywają bardzo dużo. Yummy! Gotowe. Podano do stołu. Czekam na Matiego, bo już schodzi. Jeżeli chodzi o wykończenie, to posypałam odrobiną parmezanu, bo parmezan, makaron, grzyby, szpinak gra idealnie. Muszę wam powiedzieć, że wyszło niebo w gębie. Polecam mój autorski przepis. Oczywiście można modyfikować, jeżeli nie lubicie mięsa z indyka, to możecie użyć wieprzowego, wołowego, czego nam chcecie, ale wyszło naprawdę przepyszne. Możecie ominąć wino, bo wyparowały, w ogóle go nie czuć, więc to był fail. Ale oprócz tego jest pycha, ale słuchajcie, ślinka mi cieknie, więc zabieram się za szamanko. Zobaczcie, to jest moja pościel. Mogłam ją jeszcze wyprasować, ale powiem wam szczerze, że już chciałam ją założyć. Tylko wyprałam, wysuszyłam i jest. Uważam, że jest super, mega insta-friendly, bardzo mi się podoba. Myślę, że w takiej postaci pościeli jest to jeszcze ok. Jeżeli chodzi o blaty i takie różne rzeczy, to za bardzo myślę, że nie ma co w to inwestować, bo ten trend przeminie, ale takie rzeczy typu tekstylia, to myślę, że super będą wyglądać. Wow, także sztos, bardzo mi się podoba. Fajne jest w niej to, że ona ma tutaj, że ta pościel jest na zamek, więc nic tam tu nie ucieknie, jest milunia i ja jestem na tak. Kocham moją nową pościel! Ja w planie mam jeszcze przeróbkę tego białego stoliczka, który jest tam. Chcę mu przemalować nogi na złoto, żeby nie było tak biało. I myślę, że jeszcze w tej wnęce, co jest właśnie też ten liść, chciałabym tam jakiś wielki obraz. Ale powolutku, aż do skutku. Hater. Nie ma, Baziulku, nie podobają ci się? Podobają mi się, ale troluję. Aha, Baziek, Mati jak zawsze troluje. Mięciutkie, co prawda. Nie wiem, czy one są za małe na to krzesło, czy nie. Tak jakby tu troszeczkę wystaje, ale siedzę właśnie na jednym i w sumie nie wpływa to jakoś na komfort siedzenia. Więc troszeczkę są małe, ale nie są jakoś tak za małe, żebyś nie dał na tym siedzieć. I ja się w sumie cieszę, że nie kupiliśmy tej w Ikei. Dlatego, że są ciekawsze, bo myśmy mieli szare poprzednio z Ikei i inne zielone, ale te dodają takiego
Charakterku, co nie, Baziulek? Charakterku. Jak były większe, to były wyglądały, bo one są idealnego rozmiaru. No, troszeczkę za małe. Jak się za małe, to one są na moją dupę. No. Co, Niuniuś? Kto jest takim ślicznym mopsikiem? Ale oprócz tych poduszek chcę wam jeszcze pokazać koc, który jest failem z tego zamówienia. A szkoda, bo zapowiadało się to pięknie. Na stronie internetowej wyglądało to całkiem inaczej. W sensie, to jest spoko, tylko to jest strasznie małe. To jest najgorszy w dotyku rzecz świata. No, to jest zrobione z waty. To jest po prostu... aż mnie zęby bolą, jak tego dotykam. No, no wygląda to ładnie, tak na pierwszy rzut oka, ale to jest zrobione z waty. Po prostu z waty, albo z jakiejś celulozy w sumie. Nie, to nie jest zrobione z waty szklanej. Nie wiem, to jest plastik, to się pewnie rozkłada milion lat. No to co my teraz z tym zrobimy przez milion lat? No nie wiem. Zamysł jest spoko, ale wykonanie jest bardzo słabe. Bardzo bubel. I ostatnia rzecz to poszewka na poduszkę. Idę założyć i zobaczymy, jak wygląda. Tak się nażarłam, że ledwo chodzę. To jest ta poduszka. Jest przepiękna i ona jest jakby nadrukowana na takim płótnie. Nie wiem, czy to jest worek na ziemniaki, nie wiem. Len? Nie no, len na bank nie, ale na takim neutralnym płótnie jakby zrobiona. Malowana, nadrukowana, nie wiem. Bardzo ładna. Zamówiłam na próbę, ale myślę, że jak jeszcze będę miała okazję sobie coś zamówić, to na pewno sobie zamówię, bo te poduszki były naprawdę tanie i bardzo fajnie to wygląda. Cute! Jesteśmy w łazience i będziemy kąpać Bazia. Będę kąpać Bazia, ale Bati mi będzie musiał pomóc go opłukać. Jeżeli chodzi o szampon, to Baziek ma szampon o zapachu kokosowo-waniliowym z jakiejś serii Dirty Dogs. Have all fun. I mam też odżywkę. The Ultimate Dog Wash. I to jest odżywka, którą można myć, czyli nie jest tak mocno piorąca jak szampon, więc można też samą odżywką tak jakby odświeżyć psa. Ale dzisiaj będziemy go szamponować, dlatego że wczoraj poszalał z kolegą i trzeba go porządnie wyszorować, bo był cały obłocony i się tarzał w liściach i dzisiaj to jest czas. Nalałam trochę wody do wanny, nie za gorącej, nie za zimnej. Kto jest takim mokrym psinkiem? Kto jest takim mokrym psinkiem? Co? Zaraz cię wysuszę suszarką, się skończy. Zaraz cię wysuszę suszarką. Teraz będzie gonił. Zawsze po kąpieli jest pora szaleństwa. No teraz musimy się poprzytulać pod kocykiem, żeby pieskowi nie było zimno. No ale piesek jest w innym wymiarze. Piesek jest w innym wymiarze. Słuchajcie, już jest późno. Ja sobie piję kaweczkę. Nie tak bardzo późno, ale już jest po 17. Przyszłam trochę pomarudzić, dlatego że zbliża mi się PMS. I to doprowadza mnie do szału, bo niedawno zjadłam obiad, a o niczym innym nie myślę, tylko o tym, co by tu sobie zjeść. I to nie jest tak, że jestem głodna. Tylko po prostu mam na coś cały czas ochoty. Albo na słodkie, albo na słode, albo na chipsy, albo na czekoladę, albo na nutellę. No po prostu jak mam PMS-a, to mogłabym zeżreć cały świat. Dajcie znać, czy wy też tak macie. Oprócz tego, Bazyl mnie zaczepia, chce iść na rączki. Oprócz tego jestem tykającą bombą, chodzę wściekła, obrażona, wydzieram się i jestem okropna. Więc Mat już jest do tego przygotowany miesiąc w miesiąc. Co, kochanie? Zazdroszczę tym dziewczynom, które po prostu przechodzą przez ten okres i przez ten okres przedświąteczny, przedokresowy gładko i nie mają takich zachcianek. Naprawdę wow. Ja z tym walczę, ale jest bardzo ciężko. A oprócz tego z ogłoszeń parafialnych, jak mnie śledzicie na Insta, to wiecie, że mój laptop kaput.
mój laptop nie działa, więc mam utrudnioną pracę, mam utrudnione edytowanie filmu, edytuję filmy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Mateusz nie korzysta z komputera, a że on ma dużo nauki, to zostaje mi tylko edytowanie w nocy, więc nie wiem, jak to będzie z tymi vlogmasami. Stanęłam przed dylematem kupienia nowego aparatu albo nowego laptopa, no i stwierdziłam, że w tym momencie bardziej mi się przyda nowy aparat. Potrzebny mi jest nowy aparat na przykład do vlogowania i vlogmasu, dlatego że bardzo lubicie vlogi. Ja nie znoszę nagrywać telefonem, bo jakość jest tragiczna, więc chciałabym kupić taki aparat, który byłby hybrydą, czyli jest to aparat kompaktowy, trochę lustrzanka, ale kompaktowa tak jakby, więc taki, który będzie miał dobrą jakość, lepszy obiektyw, bo tutaj mam niestety problem. Chciałabym coś, żeby było bardziej szerokokątnego, więc zamówiłam Canona nowego. A jeżeli chodzi o komputer, no to będę musiała się wstrzymać z kupnem. Mati ma jeszcze stary komputer swój, więc może mi złoży swój stary komputer. To tylko wtedy będę musiała dokupić biurko i krzesło, ale to i tak jest mniejszy koszt niż komputer, dlatego że komputer to jest koszt około 700-800 funtów w górę. I nie mówię tutaj o Macu, tylko mówię o takim właśnie lepszym już laptopie do edytowania filmów. No bo niestety taki zwykły laptop się do tego nie nadaje. Chciałabym, żeby miał dedykowaną kartę graficzną co najmniej i5 procesor i żeby miał SSD i jak najwięcej pojemności, a takie komputery kosztują niestety dużo. Więc jak nie teraz, to za miesiąc, jak nie za miesiąc, to za parę miesięcy w sumie nie pali mi się. A ja się tak jeszcze łudzę, że mój laptop jeszcze zmartwychwstanie, ale zobaczymy. Bardzo się cieszę na vlogmas. Filmy codziennie, wow, będzie to naprawdę wyczyn, bo już próbowałam te vlogmasy. Chciałabym, za niedługo też wybiję 60 000 subskrypcji, więc chciałabym robić jakieś rozdania. Myślę, że podczas vlogmasu będą jakieś rozdania. Myślę, że nie będzie jakiegoś jednego dużego konkursu, tylko właśnie od czasu do czasu, tylko myślę, że tak od czasu do czasu we vlogmasie będzie jakieś rozdanie. Wiecie, to nie będą żadne konkursy, że trzeba będzie jakieś świecie, kuźwa, jakieś śpiewanie, tańczenie, jakieś filmiki, nie. Tylko jakieś tam, wiesz, skomentuj, czy tam, nie wiem, coś wymyślę. Także myślę, że taką akcję też zrobię we vlogmasie, więc jeżeli lubicie vlogmas, to zapraszam do siebie. Tylko teraz tak, czy vlogmas trwa do 24 grudnia, czy do końca grudnia? Bo tego nie ogarniam, czy to jest do świąt, czy to jest do końca grudnia. Będę musiała to sprawdzić, albo wy mi dajcie znać w komentarzach, jestem ciekawa, więc zapowiadam jakieś rozdanie. Nie wiem, czy to będzie jedno rozdanie, czy to będą 3 rozdania, czy to będzie 5 rozdań. Ale chciałabym, żebyście coś ode mnie dostali i też są moje urodziny 20 grudnia, więc na pewno też coś specjalnego przygotuję. A może by tak spotkanie w Manchesterze w moje urodziny? Co wy na to 20 grudnia? Czy macie jakieś plany? Co robicie? Czy macie ochotę się spotkać? No, więc to by było na tyle z ogłoszeń parafialnych. Oczywiście, jeżeli podobał wam się film, to dajcie kciuka do góry. Oznaczajcie mnie na Instagramie dzięki Ewa albo kosmetyczny koktajl, albo mi wysyłajcie wiadomości, jeżeli korzystacie z przepisów albo z rzeczy, które polecam, lubię właśnie oglądać. Ostatnio mi dużo dziewczyn wysyłało zdjęcia waszych kurczaków na tronie, więc super, bardzo się cieszę, że wam smakował. Na pewno ten makaron wam zasmakuje, bo był tak pyszny, i cebulka w tym mięsie to był strzał w dziesiątkę i zeszklona. Pamiętajcie, nie dawajcie jej surowej, tylko troszeczkę ją trzeba zeszklić. Aż mi ślinka pociekła, chociaż jadłam niedawno. Więc ja się z wami żegnam, dziękuję, bardzo was kocham. Po prostu jestem w szoku. Jestem w szoku, że jest już was prawie 60 000. Wow, za niedługo będzie 100 000, jak tak dalej pójdzie. Idźcie jak burza, dziękuję. Naprawdę, nie wiem, kiedyś nigdy nie będę w stanie odwdzięczyć się każdemu z was. Nie wiem, naprawdę bardzo doceniam to, że jesteście, bardzo doceniam to, że oglądacie moje filmy, że subskrybujecie, że komentujecie, że dajecie kciuki do góry, że dajecie kciuki na dół. Naprawdę to dla mnie bardzo dużo znaczy. Jestem w szoku. To tyle. Dziękuję serdecznie, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia jutro.